10 największych śmigłowców wojskowych na świecie. Miejsce 10. SA-321 Super Frelon. To francuski ciężki śmigłowiec transportowy, opracowany przez firmę Sud Aviation, później Aerospeciale i wprowadzony do służby w 1966 roku. Super Frelon ma długość 23 metry, masę własną 7 ton i jest w stanie przenosić ładunki o masie do 5 ton lub do 38 żołnierzy. Średnica jego wirnika wynosi 19 metrów. Jest napędzany 3 silnikami turbinowymi, każdy o mocy 1560 koni mechanicznych. Śmigłowiec osiąga prędkość maksymalną 249 km na godzinę i ma zasięg operacyjny wynoszący około 1000 km. Jest szeroko wykorzystywany zarówno przez siły zbrojne, jak i w misjach cywilnych, takich jak ratownictwo morskie, transport sprzętu wojskowego i operacje logistyczne. Super Frelon był jednym z pierwszych śmigłowców wyposażonych w zaawansowany autopilot, co ułatwiało loty na długich dystansach oraz w trudnych warunkach pogodowych. W wersji wojskowej SA-321 był używany do misji zwalczania okrętów podwodnych, transportu torped oraz jako platforma poszukiwawczo-ratownicza. W latach 70. i 80. Super Frelon stał się ważnym elementem flot wielu państw, w tym Francji, Izraela, Chin i RPA, z różnymi modyfikacjami dostosowanymi do potrzeb użytkowników. W Chinach opracowano jego lokalną wersję pod nazwą Changhe Z18, znaną również jako Z8, która była rozwijana na bazie licencji SA-321, ale zawierała znaczące modyfikacje technologiczne. Miejsce 9. Augusta Westland AW-101. To wielozadaniowy śmigłowiec średniego tonażu, zaprojektowany wspólnie przez brytyjską firmę Westland Helicopters i włoską Agusta, wprowadzony do służby w 1999 roku. Śmigłowiec ma długość 23 metry, masę własną 10,5 tony i może przenosić ładunki o masie do 5 ton, wewnątrz kabiny lub na haku zewnętrznym, lub do 30 żołnierzy. Średnica jego wirnika wynosi 18 metrów. AW-101 jest napędzany 3 silnikami turbinowymi Rolls-Royce o mocy 2100 koni mechanicznych każdy, które zapewniają wysoką niezawodność i umożliwiają operacje w trudnych warunkach, takich jak zimowe arktyczne środowisko. AW-101 osiąga prędkość maksymalną 309 km na godzinę i ma zasięg do 1400 km, co czyni go jednym z najbardziej wszechstronnych śmigłowców w swojej klasie. Maszyna jest używana przez siły zbrojne wielu krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady i Japonii, do różnych zadań takich jak transport, poszukiwanie i ratownictwo oraz misje zwalczania okrętów podwodnych. W Wielkiej Brytanii AW-101 jest znany jako Merlin, a w kanadyjskiej marynarce wojennej występuje pod nazwą CH-149 Cormorant. Śmigłowiec jest wyposażony w nowoczesne systemy awioniki, w tym zaawansowany autopilot i systemy zarządzania misją, które znacznie ułatwiają operacje w złożonych sytuacjach bojowych i cywilnych. Wersja morskiego AW-101 jest wyposażona w sonar opuszczany i torpedy, co czyni go skutecznym narzędziem w zwalczaniu okrętów podwodnych. Miejsce 8. V-22 Osprey. To amerykański zmiennowirnikowiec, hybrydowy samolot-śmigłowiec, opracowany przez Bell Helicopter i Boeing, który łączy możliwość pionowego startu i lądowania śmigłowca z prędkością i zasięgiem samolotu. Został wprowadzony do służby w 2007 roku i jest wykorzystywany przez Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, marynarkę wojenną oraz siły powietrzne. V-22 Osprey ma długość 17,5 metra i rozpiętość wirników 25 metrów, co pozwala mu na wyjątkową wszechstronność operacyjną. Średnica jego wirników wynosi 11,5 metra. Masa własna V-22 Osprey to 15 ton
i może przenosić ładunki o masie 9 ton, zarówno wewnątrz kabiny, jak i na podwieszeniu zewnętrznym, lub do 24 pasażerów. Dzięki dwóm silnikom Rolls-Royce o mocy 6150 koni mechanicznych każdy, Osprey osiąga maksymalną prędkość 509 km na godzinę, co czyni go znacznie szybszym od tradycyjnych śmigłowców. Osprey może przechodzić między trybem śmigłowca a samolotu w czasie lotu, zmieniając kąt swoich wirników, co pozwala mu na pionowy start, a następnie szybki lot poziomy. Maszyna ma zasięg około 1600 km, który można dodatkowo zwiększyć dzięki tankowaniu w powietrzu. V-22 Osprey był szeroko wykorzystywany w operacjach wojskowych, takich jak misje w Afganistanie i Iraku oraz w ewakuacjach humanitarnych po katastrofach naturalnych. Krytycy wskazywali na wysokie koszty produkcji, które wynoszą około 70 milionów dolarów za jednostkę, a także wysokie koszty eksploatacji oraz na początkowe problemy techniczne, które zostały jednak stopniowo rozwiązane. Dzięki unikalnym możliwościom Osprey zrewolucjonizował sposób prowadzenia operacji desantowych i transportowych, stając się jednym z najbardziej innowacyjnych statków powietrznych w amerykańskim arsenale. Miejsce 7. CH-54 Tarche. To ciężki amerykański śmigłowiec transportowy, zaprojektowany przez firmę Sikorsky i wprowadzony do służby w Armii Stanów Zjednoczonych w 1964 roku. Charakteryzuje się wyjątkowym szkieletowym układem konstrukcyjnym, umożliwiającym transport dużych, nietypowych ładunków na zewnętrznych hakach lub w specjalnych kontenerach. Śmigłowiec ma długość 27 metrów, masę własną 9 ton i może unosić ładunki o masie do 12 ton. Średnica jego wirnika wynosi 22 metry. CH-54 jest napędzany dwoma silnikami turbinowymi Pratt & Whitney o mocy 4800 koni mechanicznych każdy, które zapewniają mu imponującą zdolność podnoszenia. Tarche był wykorzystywany głównie w wojnie w Wietnamie do transportu artylerii, pojazdów, zestrzelonych samolotów i do dostarczania zaopatrzenia w trudno dostępne miejsca. CH-54 był w stanie podnosić i transportować całe uszkodzone śmigłowce, co znacznie zmniejszyło straty sprzętowe na polu bitwy. Wersje cywilne znane jako Sikorsky S-64 Skycrane są szeroko wykorzystywane do zadań takich jak gaszenie pożarów lasów, budowa mostów czy przenoszenie ciężkich elementów infrastruktury. Śmigłowiec może być obsługiwany przez zaledwie 3 członków załogi: pilota, drugiego pilota i operatora ładunku. Miejsce 6. CH-47 Chinook. To ciężki amerykański śmigłowiec transportowy o konstrukcji tandemowej, opracowany przez firmę Boeing Vertol, który wszedł do służby w US Army w 1962 roku. Najnowsza wersja CH-47F jest produkowana od 2006 roku. Śmigłowiec ma długość 30 metrów i masę własną 10 ton i może przenosić ładunki o masie do 12 ton. Jego charakterystyczny tandemowy układ wirników eliminuje potrzebę stosowania wirnika ogonowego, co zwiększa efektywność i umożliwia przenoszenie większych ładunków. Średnica wirników wynosi 18 metrów. Chinook jest napędzany dwoma silnikami turbinowymi Honeywell T55, które zapewniają mu prędkość maksymalną 315 km na godzinę, co czyni go jednym z najszybszych śmigłowców transportowych. CH-47 jest szeroko wykorzystywany w misjach wojskowych, takich jak transport żołnierzy, sprzętu, artylerii oraz w operacjach ratunkowych i humanitarnych. Śmigłowiec został przystosowany do tankowania w locie, co pozwala na znaczne zwiększenie jego zasięgu operacyjnego. Do dziś wyprodukowano ponad 1200 egzemplarzy, a wiele z nich zostało zmodernizowanych, aby spełniać współczesne wymagania technologiczne. Dzięki swojej niezawodności i unikalnej konstrukcji CH-47 Chinook
Pozostaje jednym z najdłużej eksploatowanych i najbardziej rozpoznawalnych śmigłowców w historii lotnictwa wojskowego. Miejsce 5. CH-53K King Stallion. To najnowsza generacja ciężkich śmigłowców transportowych, produkowanych przez Sikorsky Aircraft dla Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Został oblatany w 2015 roku i wprowadzony do służby w US Marine Corps w 2021. Śmigłowiec ma długość 30 metrów, masę własną 20 ton i jest wyposażony w wirnik główny o średnicy 24 metrów z 7 kompozytowymi łopatami, co zwiększa jego wydajność i trwałość. Jest zdolny do przenoszenia ładunków o masie do 17 ton. CH-53K jest napędzany 3 silnikami turbinowymi General Electric, każdy o mocy 7500 koni mechanicznych, co czyni go jednym z najbardziej wydajnych śmigłowców na świecie. Choć nowe śmigłowce są wizualnie podobne do znacznie starszych maszyn, Sikorsky CH-53 Sea Stallion i Sikorsky CH-53 Super Stallion i są nazwane ich wersją rozwojową, w praktyce to niemal zupełnie nowe konstrukcje. Wprawdzie zachowano zbliżone w stosunku do poprzedników wymiary, co ma ułatwić obsługę nowych maszyn. Jednak CH-53K King Stallion mają szerszą i pojemniejszą ładownię. Dzięki zaawansowanym technologiom, w tym cyfrowemu sterowaniu lotem fly-by-wire, śmigłowiec oferuje znacznie lepszą manewrowość i bezpieczeństwo niż starsze modele. CH-53K może przenosić ciężki sprzęt, taki jak pojazdy opancerzone, zarówno wewnątrz kabiny, jak i na zewnętrznych hakach transportowych. Zasięg operacyjny śmigłowca wynosi około 840 km, ale może być zwiększony dzięki zastosowaniu zbiorników paliwa zewnętrznego lub tankowaniu w powietrzu. King Stallion został zaprojektowany z myślą o trudnych misjach w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie temperatury, duża wysokość i operacje w strefach przybrzeżnych. Śmigłowiec kosztuje około 100 milionów dolarów, co czyni go jednym z najdroższych śmigłowców wojskowych. Miejsce 4. Mi-6 Hawk. To radziecki ciężki śmigłowiec transportowy, produkowany w latach 1959-1980. Wszedł do służby w 1963 roku jako pierwszy na świecie śmigłowiec z napędem turbinowym. Mi-6 ma długość 42 metry i masę własną 27 ton. Może przenosić ładunki o masie do 12 ton. Śmigłowiec ma imponujący 5-łopatowy wirnik główny o średnicy 35 metrów, który zapewnia mu dużą siłę nośną. Był pierwszym śmigłowcem, który przekroczył prędkość 300 km na godzinę. Mi-6 wyposażono w 2 silniki turbinowe o łącznej mocy 8250 koni mechanicznych, które pozwalały na transport ciężkiego sprzętu, pojazdów i oddziałów żołnierzy. Śmigłowiec może przewozić do 90 żołnierzy lub alternatywnie duże ładunki w wewnętrznej przestrzeni ładunkowej lub na zewnętrznym haku. W trakcie służby Mi-6 był wykorzystywany zarówno przez wojsko, jak i w operacjach cywilnych, takich jak transport maszyn budowlanych czy gaszenie pożarów. Produkcja Mi-6 trwała do 1980 roku. W sumie zbudowano około 900 egzemplarzy, co czyniło go jednym z najliczniej produkowanych ciężkich śmigłowców w historii. Choć Mi-6 został wycofany z większości flot, jego innowacyjna konstrukcja wyznaczała standardy dla późniejszych modeli, takich jak Mi-10, Mi-26, a także Mi-12. Miejsce 3. Mi-10 Harke. To radziecki ciężki śmigłowiec transportowy, zaprojektowany w latach 60. przez biuro konstrukcyjne Michaiła Milla. Produkowany był w latach 1964-1971 jako latający dźwig do przewozu ładunków wielogabarytowych. Śmigłowiec ma długość 42 metry i masę własną 27 ton i może unieść ładunek o masie do 15 ton. Łopaty wirnika
głównego mają aż 35 metrów długości. Śmigłowiec wyposażono w 2 silniki turbinowe o mocy 5500 koni mechanicznych każdy, zapewniające wystarczającą siłę do wykonywania misji w wymagających warunkach. Mi-10 bazuje na konstrukcji Mi-6, ale wyróżnia się wysokim, wąskim podwoziem, które pozwala na transport ładunków pod kadłubem. Jednym z głównych zadań Mi-10 było transportowanie rakiet balistycznych i innych dużych elementów dla potrzeb radzieckiego programu kosmicznego i wojskowego. Wersja Mi-10K posiada skrócone podwozie oraz dodatkową kabinę dla operatora dźwigu, co zwiększało precyzję przy przenoszeniu ciężkich ładunków. Śmigłowiec był używany także do transportu gotowych modułów infrastruktury, takich jak wieże telekomunikacyjne, które mógł precyzyjnie ustawiać w trudno dostępnych miejscach. Pomimo swojej specjalizacji, Mi-10 wyprodukowano w niewielkiej liczbie egzemplarzy, bo 55 sztuk, w różnych wersjach, od wersji rozpoznania do wersji wyposażonej w polowe laboratorium. Mi-10 jest pionierem w dziedzinie latających dźwigów, a jego konstrukcja wpłynęła na rozwój innych śmigłowców transportowych. Miejsce drugie. Mi-26 Halo. To ciężki śmigłowiec transportowy produkcji radzieckiej, zaprojektowany przez biuro konstrukcyjne Michaiła Mila i wprowadzony do służby w 1983 roku. Jest największym śmigłowcem seryjnie wyprodukowanym, z długością 40 metrów i masą własną 28 ton. Śmigłowiec posiada unikalny 8-łopatowy wirnik główny, którego łopaty mają długość aż 32 metry i zapewniają ogromną siłę nośną. Jest wyposażony w 2 silniki turbinowe o mocy 11 400 koni mechanicznych każdy, co pozwala na podnoszenie ogromnych ciężarów. Mi-26 może przenosić ładunek o masie do 20 ton, co czyni go liderem w kategorii udźwigu. Śmigłowiec ustanowił rekord Guinnessa w 1982 roku 56 768 kg na wysokość 2000 metrów. Główne zastosowania Mi-26 to transport wojskowy, ewakuacja, dostarczanie zaopatrzenia oraz misje humanitarne i ratunkowe. W operacjach wojskowych Mi-26 potrafi przewozić oddział do 90 żołnierzy lub różnorodny sprzęt, od ciężarówek po helikoptery bojowe. Śmigłowiec był używany także do transportu dużych pojazdów, takich jak czołgi, a nawet samoloty. Mi-26 był wykorzystywany podczas katastrofy w Czarnobylu, gdzie użyto go do transportu materiałów budowlanych do pokrycia uszkodzonego reaktora sarkofagiem. Co ciekawe, śmigłowiec został użyty do podniesienia rozbitego samolotu Boeing 737 z lasów na Kamczatce, co pokazuje jego niezwykłą wszechstronność. Miejsce pierwsze. Mil V12 Homer. Mil V12, znany także jako Mi-12, to radziecki prototypowy ciężki śmigłowiec, zaprojektowany w latach 60. XX wieku jako odpowiedź na potrzebę transportu ogromnych ładunków wojskowych. Jest największym śmigłowcem w historii, z długością 37 metrów, masie własnej 60 ton i wysokości 12 metrów, co czyni go bardziej zbliżonym do rozmiarów samolotu niż tradycyjnego śmigłowca. Mi-12 ma unikalny układ konstrukcyjny z 2 wirnikami montowanymi na końcach skrzydeł, każdy o średnicy 35 metrów, obracającymi się w przeciwnych kierunkach. Śmigłowiec był napędzany 4 silnikami turbinowymi, które łącznie generowały moc 26 000 koni mechanicznych. Mi-12 mógł transportować ładunki o masie do 40 ton, w tym strategiczne pociski balistyczne i inny ciężki sprzęt wojskowy. W
1969 roku ustanowił rekord świata, podnosząc ładunek o masie 44 205 kg na wysokość 2255 metrów. Rekord ten pozostaje niepobity. Kabina Mi-12 miała przestrzeń na załadunek porównywalną z ładownią samolotu. Mogła zmieścić 200 pasażerów, a dodatkowo mogła przewozić personel na górnym pokładzie. Zbudowano tylko 2 prototypy Mi-12, ponieważ rozwój strategicznych samolotów transportowych, takich jak Antonow An-22, wyeliminował potrzebę tak dużego śmigłowca. Mimo ogromnego potencjału, projekt Mi-12 został ostatecznie porzucony z powodu wysokich kosztów i skomplikowanej konstrukcji. Prototypy Mi-12 są obecnie eksponatami muzealnymi. Jeden znajduje się w Muzeum Sił Powietrznych w Monino, koło Moskwy, gdzie przyciąga uwagę miłośników lotnictwa z całego świata.